Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike. Dzisiaj porozmawiamy sobie o osiągnięciach oraz trofeach w grach. Na pewno wiecie mniej więcej o co chodzi, tam robicie sobie w grach jakieś konkretne zadanie, czy tam przechodzicie do jakiegoś miejsca, no i pokazuje wam się wielkie powiadomienie: zdobyłeś trofeum, czy tam zdobyłeś osiągnięcie. I to jest fajne. Jeszcze 20 lat temu tych osiągnięć w grach praktycznie w ogóle nie było, o nich nikt nie słyszał, a dzisiaj są obecne praktycznie w każdej grze, na każdej platformie. Mało tego, niektórzy bez osiągnięć w grach w ogóle nie wyobrażają sobie totalnie grania w jakiekolwiek gry. Pytanie, czym te osiągnięcia tak naprawdę są, skąd one w ogóle się wzięły i czy one są przydatne, czy też są takim rakiem toczącym gry, jak niektórzy w internecie uważają. Sprawdziłem to i zapraszam was serdecznie na materiał, w którym się tego dowiecie. Na początek powiedzmy sobie na szybko, czym te osiągnięcia tak naprawdę są. Osiągnięcia albo trofea, no bo to w zasadzie jest to samo, tylko pod inną nazwą na różnych platformach. Po prostu na Xboxie, na kompie są osiągnięcia, na Playce są trofea, natomiast nie ma to aż takiej wielkiej różnicy, więc pozwólcie, że będę na to mówił po prostu osiągnięcia. Otóż osiągnięcia to są takie wirtualne pucharki, które my otrzymujemy za osiągnięcie czegoś konkretnego w grze. To jakie to będą pucharki i kiedy je dostaniemy, ustala oczywiście deweloper gry podczas jej tworzenia. Niektórzy deweloperzy tak ustawiają osiągnięcia w swoich grach, że dostajemy praktycznie po prostu tylko w tą grę grając. I tak właśnie było na przykład w ukończonym przeze mnie ostatnio Chernobylite, gdzie praktycznie wszystkie osiągnięcia wpadły mi automatycznie, jak w tą grę grałem i nawet tego w sumie nie sprawdzałem. Z kolei w innych tytułach jak Sunless Skies trzeba się naprawdę namęczyć, żeby zdobyć chociaż 10 z 30 osiągnięć w tej grze, a ja pomimo spędzenia kilkudziesięciu godzin w tym tytule, no to mam zaledwie 7. I są też oczywiście takie ekstremalne przypadki, niektóre z osiągnięć w grach są tak trudne do zdobycia, że finalnie zgarnie je tylko promil graczy. Tak jest na przykład w konsolowej wersji Paydaya 2, gdzie wszystkie osiągnięcia zdobyłem na przykład ja oraz 0,1% graczy, czyli promil posiadający ten produkt. No i tak, drodzy widzowie, uprzedzam pytania, że to była naprawdę ciężka przeprawa i drugi raz bym chyba tego nie zrobił. Wniosek pod tym względem jest jeden, gry są pod tym względem mocno odmienne. I teraz ważna informacja, ten system osiągnięć jest totalnie opcjonalny. Możecie sobie zwracać uwagę na te osiągnięcia, możecie sobie je wbijać i te osiągnięcia zbierać, jeżeli je lubicie, ale możecie je też całkowicie olać i to niczego nie zmieni praktycznie w przechodzeniu przez was gry. Za zbieranie osiągnięć nie otrzymujecie też praktycznie żadnych namacalnych nagród. Waszą jedyną nagrodą tutaj jest satysfakcja, no i oczywiście szacun wśród znajomych, którym zdobyciem takiego pucharka możecie się oczywiście pochwalić. Dzięki zdobywaniu kolejnych osiągnięć w grach rośnie też wasz poziom gracza, który sobie możecie porównać ze znajomymi. Możliwości na tym się nie kończą, bo też istnieją takie całe społeczności, gdzie możecie sobie porównywać ilość waszych pucharków i celebruje się też, jak szybko się te pucharki zdobywa, natomiast o tym sobie opowiem później. Skoro mniej więcej wiemy, o co tutaj chodzi, co to są osiągnięcia i jak się je zdobywa, to sprawdźmy sobie, skąd one się w ogóle wzięły. I na początku tego filmu ja wam powiedziałem, że 20 lat temu tych osiągnięć w ogóle nie było, no i to była prawda. W takiej formie, jakiej my je znamy, osiągnięcia pojawiły się pierwszy raz podczas premiery Xboxa 360 w 2005 roku, czyli bardzo dawno temu, no i zostały w zasadzie wymyślone przez Microsoft. Ta konsola 7. generacji, czyli Xbox 360, oprócz tego, że wprowadziła sporo innych nowości, no to najważniejszy jest dla nas fakt, że to właśnie dzięki niej osiągnięcia w grach nie tylko się pojawiły, ale i później gwałtownie spopularyzowały. Wcześniej takie systemy osiągnięć niby gdzieś tam były, natomiast były to systemy bardzo szczątkowe i najczęściej w ogóle ich nie było w takiej formie, jaką widzimy teraz. I teraz po premierze Xboxa 360 każda nowa gra na tą konsolę już musiała osiągnięcia oferować, no i w sumie działało to dokładnie tak samo jak dziś, bo ten system tutaj się niewiele u zielonych zmienił, czyli były po prostu listy osiągnięć, za te osiągnięcia dostawaliśmy punkty i mogliśmy je porównać ze znajomymi, czyli dokładnie tak jak dziś. I od razu jak to rozwiązanie zostało wprowadzone, no to odbiło się ono szerokim echem w całym świecie gamingu. No i w sumie nic dziwnego, no bo wtedy to była taka totalna nowość, dostępna właśnie jedynie na Xboxie. I co ciekawe, Amerykanie to samo rozwiązanie też próbowali później wprowadzić na PC-tach wraz z premierą znienawidzonego przez graczy Games for Windows Live, który no do dziś powoduje spore problemy, ale to już mniejsza z tym. Jak się można spodziewać, no to po premierze tych osiągnięć, które były totalną nowością, to konkurencji w postaci Sony czy Steam w tym momencie upadły szczęki do samej ziemi i natychmiast zaczęli oni pracować nad podobnymi rozwiązaniami, żeby nie zostać w tyle.
To jednak pochłonęło sporo czasu, bo dopiero w 2007 roku osiągnięcia udało się wprowadzić na innej platformie, to było na Steamie, na PC, a dopiero jeszcze rok później pojawiły się osiągnięcia na PlayStation 3 pod nazwą Trofeum. Przez to, że przez jakiś czas osiągnięcia w grach były dostępne tylko na Xboxie, no to dochodziło do takich zabawnych sytuacji, że na przykład taki Elder Scrolls 4 Oblivion wyszedł na wszystkie platformy, czyli na kompa, na PlayStation 3 i na Xboxa, ale tylko na Xboxie oferował osiągnięcia, no bo oczywiście podczas premiery gry były one tylko dostępne wtedy na Xboxie. No i oczywiście to podkurwiało graczy na innych platformach. Zresztą wspomniany Oblivion nigdy nie doczekał się tak naprawdę osiągnięć na innych platformach, pomimo że po latach je wprowadzono, no to twórcom nigdy nie chciało się je wprowadzać trofeów czy też osiągnięć na PC-cie i finalnie nawet dziś w 2024 roku Oblivion ma osiągnięcia jedynie na Xboxie. No ale wróćmy do tematu. W 2008 roku już wszystkie największe platformy gamingowe miały obsługę osiągnięć. W kolejnych latach ta obsługa oczywiście nadal się rozprzestrzeniała, wkroczyła na przykład na urządzenia Apple, wkroczyła na telefony, no i tak dalej, i tak dalej. Dziś mamy te osiągnięcia w zasadzie praktycznie wszędzie. One są na telefonach, na konsolach, na komputerach i na ogół systemy osiągnięć są do siebie podobne. No dobra, te osiągnięcia niby wszędzie są, ale no w zasadzie one tak nic nie dają poza samą satysfakcją, nie? Dlaczego więc ludzie w ogóle te osiągnięcia zaliczają, skoro to się wydaje no totalnie bez sensu, nie? Ano powodów, dlaczego ludzie wbijają osiągnięcia jest tutaj akurat całkiem sporo i powiem wam, że ja początkowo też tego nie rozumiałem, kompletnie do mnie te osiągnięcia nie trafiały, natomiast dzisiaj z tych osiągnięć często korzystam i wbijam je z przyjemnością. A więc o co tutaj chodzi? Po pierwsze to zdobywanie osiągnięć ma charakter czysto psychologiczny. To nie jest do końca tak, że my nic z tego nie mamy. Zauważcie, że gdy my zdobywamy jakieś osiągnięcie na jakiejś platformie, to od razu nam się pokazuje, że my jesteśmy fajni, tak, zdobyliśmy osiągnięcie, ale też przy okazji jest informacja, ile procent innych osób zdobyło ten sam pucharek. Po co? Ano, żebyśmy poczuli się, jak jesteśmy unikalni, no i oczywiście jak mocni jesteśmy. I po tych osiągnięciach można zobaczyć, że wiele osób w sumie nie kończy gier, które kupiło, więc nawet wydawałoby się jakieś proste trofea, takie, że tam przejdziemy na przykład do drugiego rozdziału gry, mogły być zdobyte jedynie przez na przykład połowę graczy, albo i mniej. No i my, zdobywając takie trofeum, w zasadzie bez żadnego wysiłku możemy poczuć się lepszymi od połowy posiadających tę grę. Fajnie? No jak najbardziej. I po drugie dochodzi tutaj też aspekt społecznościowy. Sporo ludzi zbiera te osiągnięcia, żeby się nimi pochwalić wśród znajomych, czy też w internecie. Oczywiście byle czym pochwalić się jest bardzo ciężko, no bo zostaniemy może wyśmiani. Natomiast jeżeli wam się uda zdobyć jakieś osiągnięcie, które ma jedynie promil graczy na danej platformie, no to już jest niewątpliwie powód do dumy, a takiego szacunku i uznania przecież pragnie każdy z nas. Jeżeli szacun znajomych to dla was za mało, no to są też w internecie takie duże internetowe społeczności zrzeszające zbieraczy osiągnięć właśnie jak True Achievement czy PSN Profiles i tam możecie sobie dowoli rywalizować nie tylko o zdobycie jak największej ilości osiągnięć, ale nawet wbicie tych osiągnięć jak najszybciej. Jeżeli ja się mogę lekko pochwalić, to na przykład w przypadku recenzowanego przeze mnie Robocopa okazało się, że jeżeli chodzi o prędkość zdobywania trofeów, to jestem pierwszy na świecie i szczerze wam powiem, że ja totalnie to zdobyłem przypadkiem i w sumie w ogóle mi na tym nie zależało, natomiast i tak mnie duma rozpiera, więc jak sami widzicie, ten aspekt psychologiczny, o którym ja mówiłem poprzednio, jak najbardziej tutaj działa. I po trzecie, te osiągnięcia dają nam w grach konkretny cel, do którego my możemy dążyć. Nie zawsze w grach jest bowiem oznaczony taki definitywny koniec gry, no bo nie wszystkie gry też mają w ogóle fabułę czy jakieś misje. Niektóre potrafią ciągnąć się praktycznie bez końca, jak na przykład gry multiplayer typu właśnie Battlefield. No tam nie mamy praktycznie żadnej kampanii do zaliczenia, no jeżeli mamy, to jest jakaś w ogóle gówniana, a większość osób gra w tą grę w trybie dla wielu graczy. Gdzie jest koniec tej gry? No właśnie ciężko to tak naprawdę ustalić. Ludzie podświadomie więc właśnie szukają takiej linii mety, po której przekroczeniu by można powiedzieć, że tak, ja tą grę przeszedłem, ja tą grę wymaksowałem, ja jestem zajebisty. I osiągnięcia taką linię mety właśnie dają. One nam stwarzają takie wrażenie uczestnictwa w takim specjalnym wyścigu, w kolejnych konkurencjach i my te konkurencje zaliczając po prostu czujemy się lepiej, czujemy, że dążymy do jakiegoś celu i po zaliczeniu ich wszystkich czujemy satysfakcję, że daliśmy radę. To sprawia przyjemność i to pozwala nam poczuć, że pniemy się w górę w jakimś rankingu i w sumie no i tak rzeczywiście jest, bo za to dostajemy punkty, no i za to też nasi znajomi mogą nas wielbić. To poczucie celu, do którego się dąży w grach jest dla niektórych graczy bardzo ważne i jak najbardziej jestem w stanie to zrozumieć.
I po czwarte w końcu, osiągnięcia zachęcają nas także do odkrycia gier, które lubimy w 100%. Załóżmy teraz, że gramy w jakiś nasz ulubiony tytuł, na przykład niech to będzie Dragon Age Origins, który też był świetny. Załóżmy, że przeszliśmy tą grę wiele razy i bardzo tą grę lubimy, natomiast Dragon Age Origins to jest taka gra, w której jest naprawdę bardzo dużo różnych wyborów, bardzo dużo różnych ścieżek do osiągnięcia celu i może się okazać, że my przechodząc tą grę nawet 3-4 razy nadal nie odkryliśmy wielu zadań czy też smaczków, jakie ta gra mogłaby nam zaoferować. I tutaj te osiągnięcia niewątpliwie nam pomogą, bo pokazują nam właśnie dobitnie, czego my w tej grze jeszcze nie odkryliśmy i co możemy jeszcze zrobić. Weźmy na przykład takie osiągnięcie Traveler, które otrzymujemy po odkryciu każdej lokacji w tej grze. Załóżmy, że przeszliśmy tę grę kilka razy, no i my patrzymy, że my tego osiągnięcia nie mamy. Więc wniosek jest prosty, my w tej grze nie zwiedziliśmy wszystkich lokacji. Teraz możemy sobie w to osiągnięcie wejść, zobaczyć jakiej lokacji nie zwiedziliśmy i okaże się, że my w tej grze gdzieś nie byliśmy i czegoś nie widzieliśmy. Teraz dzięki temu osiągnięciu możemy tę grę zaliczyć w 100% i zobaczyć wszystko, co ma nam do zaoferowania. I takich przykładów jest oczywiście dużo więcej, natomiast liczy się właśnie to, że osiągnięcia pozwalają nam odkryć nasze ulubione gry w 100%. Niektórzy deweloperzy oczywiście bezlitośnie to wykorzystują, że ludzie lubią sobie maksować te gry, no i w celu sztucznego przedłużania rozgrywki potrafią dodawać jakieś gówno znajdźki, jak na przykład ze słynnym polowaniem na gołębie w GTA 4, natomiast jeżeli podchodzimy do tego z głową, to jest to niewątpliwie narzędzie przydatne. No i ostatni, piąty powód to jest taki, że osiągnięcia dają nam takiego swoistego rodzaju kronikę, gdzie, co i kiedy jaką grę przeszliśmy. I tutaj mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, ja kiedyś bardzo dużo grałem na komputerze, no a tamte osiągnięcia w dużej mierze są gówniane, no i w sumie nie zwraca się na nie zbytniej uwagi. Ukończyłem w ten sposób kilkaset gier, natomiast po jakimś czasie zauważyłem, że ja tak naprawdę nie wiem, kiedy ja w jakąś grę grałem i czy w ogóle w nią grałem. Jeżeli zapomnę, no to w ogóle już totalna lipa, bo ta gra nie była podpięta pod jakieś właśnie platformy, które by mi sprawdzały, co ja w tej grze robiłem i w zasadzie jakby nigdy nie istniała. Niby ja tą grę przeszedłem, no niby mi się wydaje, że ja tą grę kiedyś przeszedłem, natomiast nigdzie tego nie widać. I teraz gdybym ja tą samą grę sobie przeszedł na Xboxie czy na PlayStation, no to tutaj sprawa się ma inaczej. Tutaj wystarczy, żebym sobie wszedł właśnie listę moich osiągnięć, jak byk sobie widzę w co grałem, kiedy grałem i gdzie w tej grze doszedłem. I w ten sposób tworzy się też taką historię właśnie, co robiliśmy, kiedy, do jakiego etapu udało nam się w jakiej grze dojść i te informacje nigdzie nie znikają, tylko po prostu zostają na naszych kontach na zawsze. Bez takich osiągnięć to takich kronik, w co graliśmy, w zasadzie nie było i trzeba sobie było ręcznie zapisywać, w jaką grę graliśmy, a w jaką nie. Był niby na komputerze taki program bardzo dawno temu, on się nazywał Xfire, pewnie większość z was już go nie kojarzy i on chyba jako pierwszy właśnie liczył czas, jaki my spędzaliśmy w grach. Osiągnięć wtedy jeszcze nie było, także liczył tylko czas. Może ktoś z was jeszcze ten program pamięta, natomiast samego programu już dawno nie ma. Dziś właśnie osiągnięcia stanowią taką fajną kronikę, do której można zawsze zajrzeć i zobaczyć, gdzie i kiedy, w jaką grę graliśmy i czy udało nam się ukończyć. I to dla wielu graczy jest bardzo ważne. No dobra, przedstawiliśmy sobie 5 głównych powodów, dla których ludzie zdobywają osiągnięcia, no i w sumie by się wydawało, że to zdobywanie osiągnięć jest całkiem fajne. Ale osiągnięcia mogą też być zagrożeniem, jeżeli się od tego uzależnimy. No, wbijanie osiągnięć jest całkiem fajne, to powoduje przyjemność, natomiast niestety wiele osób nie potrafi sobie tej przyjemności, o której mówiliśmy, dawkować i wpadają w taką spiralę zdobywania kolejnych osiągnięć i grają w kolejne gry tylko po to, żeby zdobywać właśnie kolejne pucharki. Nie ma tutaj żadnej przyjemności z grania, tylko takie bezmyślne parcie właśnie w gry, tylko po to, żeby wbić kolejne osiągnięcia i żeby się nimi pochwalić przed znajomymi, czy też w internecie. Pewnie myślicie, że tacy ludzie to margines, natomiast ja wam powiem, że niekoniecznie i takich przypadków w internecie jest całkiem sporo. Ja osobiście znam taką jedną osobę właśnie uzależnioną od wbijania osiągnięć i ona jest na tyle uzależniona, że na przykład kupuje sobie jakąś grę na PlayStation 5, oczywiście robi w niej wszystkie osiągnięcia, no i potem ściąga wersję tej samej gry, tylko że na PlayStation 4 i jeszcze raz ją przechodzi, żeby wbić wszystkie osiągnięcia. Czujecie to? Koleś przechodzi dokładnie to samo, co przed chwilą, gra w tą samą grę, w niższej jakości, tylko po to, żeby wbić sobie parę pucharków. No czujecie to? No to jest dla mnie porąbane. Zresztą dla takich właśnie osób uzależnionych od wbijania trofeów, niektórzy producenci wypuszczają takie specjalne gry, których jedynym zadaniem jest zapewnienie jak najszybciej, jak największej ilości trofeów danemu graczowi.
Często nawet napisane jest od razu przy tytule danej gry, że ona jest na przykład na pół godziny i za to jest pokazane dostanie się na przykład 10 pucharków i ta gra kosztuje 5 zł. No to wtedy taka uzależniona osoba myśli, że złapała Pana Boga za nogi. No oczywiście takie gówno kupuje, zaraz wpada 10 pucharków, no ona jest cała zadowolona, że jak najszybciej wbiła właśnie te 10 kolejnych osiągnięć, ona się może tym pochwalić. To jest oczywiście chore, tak? Dla nas, którzy wbijają osiągnięcia albo i nie wbijają. Natomiast dla ludzi uzależnionych właśnie to takie tytuły są na wagę złota, no bo pozwalają im na chwilę zaspokoić ich obsesję wbijania osiągnięć. No dobra, to jest pierwsze zagrożenie, jeżeli chodzi o same trofea. Niektórzy również podnoszą argument, że osiągnięcia wprowadzane przez deweloperów psują nam gry, bo zachęcają deweloperów do sztucznego wydłużania właśnie tych gier, żeby nawalić jak najwięcej jakichś gówno znajdziek i potem za to się otrzymuje pucharki. No i powiem wam, że trochę tak i trochę nie. Oczywiście perspektywa nawalenia jakichś gówno znajdziek, żeby wydłużyć grę, no jest niewątpliwie dla dewelopera kusząca i takie przypadki się zdarzają. Natomiast jak prześledzimy dzieje gamingu, no to takie rzeczy deweloperzy robili już przed erą osiągnięć, czyli oni też sztucznie wydłużali te gry jeszcze przed tym, jak osiągnięcia się pojawiły. Znakomitym przykładem jest tutaj chociażby cenione przeze mnie GTA 3, w które ja grałem bardzo wiele razy. Ono wyszło w 2001 roku na PlayStation 2, czyli to było jeszcze długo przed wprowadzeniem trofeów. No i to nie przeszkodziło deweloperom w nawaleniu ponad jakichś 100 paczek do zebrania rozsianych po mieście w celu tylko wydłużenia sztucznie rozgrywki. Czy więc są te trofea w grach, czy nie, no to i tak deweloperzy będą jakieś gówno znajdźki robić, żeby je sztucznie wydłużyć. Co nie znaczy, że przez to gra jest gorsza, no bo oczywiście to jest element całkowicie opcjonalny i tych paczek czy tych gołębi w ogóle nie musicie zbierać. Ja w sumie na 5 razy, jak ja przechodziłem GTA 3, to zebrałem je tylko raz i to też tylko dla tego pucharka, w sumie 4 razy miałem to w ogóle kompletnie gdzieś. Jest to więc element całkowicie opcjonalny, zresztą tak samo jak całkowicie opcjonalne są właśnie osiągnięcia w grach. Okej, skoro wiemy już o osiągnięciach wszystko, no to możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy wbijanie pucharków to jest rak współczesnego gamingu, jak niektórzy w internecie twierdzą, czy jest też wręcz przeciwnie, jest to taki przyjemny dodatek, który pozwala nam się lepiej bawić. Moim zdaniem jednak, pomimo swoich wad, to osiągnięcia są featurem pozytywnym. Dzięki tym osiągnięciom możemy mieć jasno wyznaczone cele, no i pozwalają nam one także lepiej odkryć gry, które lubimy, no i oczywiście lepiej się bawić. Natomiast trzeba przy tym pamiętać o wiążących się z nimi zagrożeniami, bo takich uzależnionych od wbijania pucharków osób wbrew pozorom jest całkiem sporo. Zresztą z tym zdobywaniem osiągnięć to jest w sumie tak jak z piciem alkoholu, tak? Możemy się napić co jakiś czas jak człowiek, no i będzie po prostu fajnie, będzie nam przyjemnie, natomiast jeżeli chlamy codziennie tylko po to, żeby poczuć się przyjemnie, no to już mamy problem. Z wbijaniem osiągnięć jest właśnie dokładnie tak samo. Jeżeli robimy to przy okazji i nam to sprawia przyjemność, no to wszystko jest spoko. Natomiast jeżeli gramy w gry tylko po to, żeby wbić jakieś trofeum i żeby poczuć się na chwilę lepiej, no to już jest porąbane. A wy, drodzy widzowie, dajcie proszę znać, czy zgadzacie się właśnie z moją tezą i czy waszym zdaniem osiągnięcia w grach również są pożyteczne. Jak zawsze chętnie z wami o tym podyskutuję w komentarzach. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeżeli on się wam podobał, to zapraszam was serdecznie do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie. Gorąco dziękuję też wszystkim wspierającym kanał. Jestem wam bardzo wdzięczny za okazaną pomoc. Dzięki właśnie waszemu wsparciu przygotowywane filmy na kanale mogą być jeszcze lepsze. Także dzięki panowie, pozdrawiam i trzymajcie się.